Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was serdecznie dzisiaj na temat, który bałam się poruszyć, ale według mnie jest bardzo potrzebny i szczerze jakieś 15 lat temu myślę, że gdyby ktoś nagrał taki film, to ja bym go obejrzała z 1 000 000 razy i pewnych błędów nie popełniała. A zapraszam konkretnie Was, zresztą Wy już widzicie w temacie, na zapachy, na rozmowę o pracę, no jakąś ważną bardzo dla Was rozmowę. Nawet nie tyle może coś biznesowego, co stricte właśnie może jakiś staż, coś, gdzie się ubiegacie i jest to dla Was ważne, żeby zmieniło Wasze życie dotychczasowe i finansowe. Także zapraszam. Bardzo trudny temat. Początkowo, jak się za niego zabierałam, to myślę, kurczę, jak ja to zrobię? To jest tak ciężkie. Starałam się zebrać wszystkie swoje doświadczenia, ale też spojrzeć z mojej perspektywy jako szefa. Gdybym ja przeprowadzała rekrutację i szukała teraz pracowników, co by mnie odstraszyło od tej osoby, co mogłoby mnie przyciągnąć. To jest troszeczkę tak, jak zawsze się boimy różnych zapachów do pracy. Nie chcemy współpracowników zabijać swoim zapachem, nie chcemy, żeby im było niemiło i tak dalej. Więc myślimy pod tym kątem, że pracujemy z ludźmi, no i to musi być coś w miarę neutralnego, a jeżeli nie, to bliskoskórnego, tak żebyście czuli sami. Tutaj sytuacja jest inna. Dlatego, że jeżeli macie już pracę i do niej chodzicie, to nawet jeżeli raz na jakiś czas zabijecie kogoś swoim zapachem, to nie ma to żadnego wpływu. Jeżeli jesteście dobrzy w tym, co robicie, wykonujecie swoje obowiązki rzetelnie, to nie jest argument, że przyszliście mocno wyperfumowani i nie wiem, ktoś pójdzie ze skargą, bo nie dało się siedzieć. No, nie dało się siedzieć. Zdarza się. Ale co innego, kiedy ubiegacie się o pracę czy o jakiś staż i jest to dla Was bardzo ważne. Po pierwsze, jesteście bardzo zestresowani wtedy i uwierzcie mi, że to widać. Nawet jeżeli próbujecie udawać wyluzowanych i takich, że niby Wam nie zależy, to i tak to widać. Niejedną rekrutację w swoim życiu przeprowadziłam, przepytałam naprawdę miliony ludzi i wiem, że nieważne jaką masz osobowość, jak bardzo otwarty jesteś, to zawsze widać. Druga rzecz to jest pierwsze wrażenie. Jak wiecie, pierwsze wrażenie jest ultra ważne. Ja nawet dzisiaj zrobiłam sobie makijaż, który też może być takim makijażem idealnym moim zdaniem, jeżeli ubiegacie się o pracę. Czyli jest delikatny, jest oko podkreślone po to, żeby jednak widać Was było. Nie może być też za delikatnie, no chyba że macie 20 lat, to wtedy tak, ale jeżeli jesteście w wieku 40 i ubiegacie się, to musicie pokazać jakąś klasę. Pierwsze wrażenie to też jest Wasz zapach i uwierzcie mi, nawet kiedyś jak się aż tak perfumami nie interesowałam, ten zapach albo był dla mnie in plus, albo był in minus. Nienawidziłam na przykład chłopaków, którzy przychodzili na rozmowę i po prostu waliło takimi chamskimi perfumami, takimi naprawdę tanioszkami, ale które waliły głównie alkoholem, a nie zapachem jako takim. Jeżeli chodzi o kobiety, no to wszystko zależy od tego, jakie to jest stanowisko. Myślę, że u mężczyzn też, ale generalnie. Słuchajcie, to ma troszeczkę pokazać Waszą osobowość. To się musi trochę zgrywać, bo jeżeli Wy zaczniecie mówić na rozmowie kwalifikacyjnej o czymś, co wskazuje na pewne cechy osobowości, ale ten zapach tego nie będzie odzwierciedlał, no to niestety, ale nos pokieruje decyzją w tym wypadku, a nie słuch.
Uwierzcie mi, podświadomie dokonujemy wyborów i jest też coś takiego jak intuicja tego, który Was przepytuje. On ma w tym momencie, u niego działa milion różnych rzeczy, żeby wyłapać i żeby się nie nadziać, żeby nie zatrudnić po prostu kogoś, kogo nie chce zatrudnić. Ja przygotowałam kilka propozycji, które z mojej oczywiście perspektywy, ale uważam, że naprawdę mogą dać radę i Wam pomóc. Kwestia, że ja je poopisuję Wam, a Wy musicie je dobrać w miarę do Waszego charakteru. Pierwszy, najbezpieczniejszy dla mnie, według mnie, zapach, jaki możecie na siebie użyć. Ja tu akurat mam jednego przedstawiciela, ale jeżeli macie w swojej kolekcji jakichś innych przedstawicieli tego rodzaju zapachu, to on się nada. Chodzi o zapach kawy. Jeżeli on będzie słodki, będzie in plus. Wszyscy, 90% lubi słodkie zapachy i nie będą one mu przeszkadzały w momencie, kiedy jest to zapach kawy. Będą to odbierały jako zapach kawiarni, z jakimś ciastkiem, jako coś bardzo miłego. Usytuujecie ich w bardzo miłym miejscu i dacie taką atmosferę przyjazności, taką atmosferę, która spowoduje, że Wam obu będzie się miło gawędziło, bo przy kawie to są najlepsze rozmowy. I ten zapach, moim zdaniem, może Wam załatwić rozmowę kwalifikacyjną, może Wam zdobyć pracę, naprawdę. Kolejny zapach to jest taki zapach nie dla 20-letnich dziewczyn. Jeżeli jesteś taką 20-letnią dziewczyną ubiegającą się o pracę, to nie jest zapach dla Ciebie. On Cię po prostu nie opisze. To jest Atelier des Ors Villa Primrose. Słuchajcie, to jest róża, która, wybrałam tę różę, nie Penhaligon's, nie Rose Amire, nie Serge Lutens Le Filet de Berlin, tylko te róże. Dlatego, że tu czuć jeszcze coś innego. Ta róża dla mnie osobiście dominuje, ale otoczenie odbiera to jako po prostu kwiatowiec. Czyli jest tu róża kwiatowa, dla mnie dosłodzona, bardziej dżemowa, ale odbiór innych, czyli na przykład Wojtka, tych co pytałam, jest taki, że bardzo ładny, wcale nie przesłodzony zapach kwiatowy. Zapach kwiatowy zawsze będzie w dziesiątkę, z tym, że tak jak mówię, on idealnie się wpasuje w takie właśnie 30 parę plus, a nie 20-latka. Świetną propozycją, dostępną dla każdego tak naprawdę, która może być i dla 20-latki, i dla 40-latki oraz nie kosztuje milionów, bo to co pokazałam, no to tak różnie, to jest Massimo Dutti Solar Linen. Słuchajcie, ja się wczułam w ten zapach niesamowicie. Ten zapach jest przepiękny, jest projektujący. I teraz tak, ktoś powie projektujące zapachy, pamiętajcie, odróżnijmy sytuację, kiedy idziemy do pracy i męczymy innych, a sytuację, kiedy zaznaczamy terytorium i zaznaczamy swoją obecność. Fajnie, żeby przynajmniej na wyciągnięcie rąk ten zapach było czuć. O trwałości nie wspomnę. To nie może być trwałość na zasadzie wychodzicie z domu i musicie się dopsikiwać. Pamiętajcie też, że bardzo ważną rzeczą jest, że dopsikiwanie się nie będzie dobre przed samą rozmową. Możecie wtedy naprawdę kogoś zabić i ktoś negatywnie totalnie to odbierze. Fajnie jest, kiedy już wiecie, że dany zapach idealnie gra z Waszą skórą i super się w nią wpasowuje, macie feedback od innych, że pięknie pachniecie, że ten zapach cudownie z Wami współgra. Warto takie feedbacki pozbierać przed taką rozmową, zanim wybierzecie ten zapach. I
Kolejna rzecz, nigdy się nie bierzecie tego zapachu ze sobą. Musicie wybrać zapach, który będzie trwały, który Wam przetrwa tę rozmowę do momentu tej rozmowy, który będzie po prostu trwały. Dopsikiwanie się nie jest ani w guście, ani nie będzie dobrze odebrane, bo ta jego moc będzie większa, a Wy nie chcecie. On się ma stopić już z Waszą skórą. To macie być jednak Wy. Przekaz musi być spójny, cały czas mówię, z tym, kim Wy jesteście i to, co ktoś będzie czuł na Was. Jezu, naprawdę uwierzcie mi, że to jest mega ważne i nawet jeżeli osobą przepytującą Was nie będzie osoba kochająca się w zapachach, to i tak ten zapach na niej zrobi wrażenie i niejako pokieruje całą rozmową. Naprawdę, uwierzcie mi. Także to jest zapach, który ma tylko i wyłącznie najpiękniejsze skojarzenie, jakie może mieć, że przychodzicie do tej osoby, z którą ta rozmowa będzie się odbywać, w totalnie schludnych, bardzo czystych, mocno wyprasowanych, wręcz wykrochmalonych ubraniach, które suszyło się na jakimś słońcu, ale nie pachnie mydłem ani proszkiem, tylko po prostu taką idealną, wyprasowaną koszulą, czymś niebywałym. To jest idealne w całym opisie tego, jaki zapach, jakie wrażenie zapach powinien robić na odbiorcę. Idealny zapach na rozmowę, zdecydowanie. Uważam, że jeżeli wiecie, z kim będziecie rozmawiać, czy będzie to mężczyzna, czy będzie to kobieta, to też możecie tym pokierować. I teraz, jeżeli jesteście kobietą i będziecie rozmawiać z mężczyzną, to serdecznie polecam Bois Imperial. Odwrotnie też, jeżeli jesteście mężczyzną i będziecie rozmawiać z kobietą, to nałóżcie Bois Imperial, zrobicie na niej moim zdaniem wrażenie. Po prostu musi przeciwna płeć z Wami rozmawiać, żebyście Wy mogli nałożyć ten zapach i żeby on zrobił wrażenie. Tu jest właśnie taki myk. Kobieta nie do końca może go zrozumieć, ale w tej sytuacji mężczyzna rozkocha się, będzie chciał z Tobą spędzić jak najdłużej czasu, a jeżeli ta rozmowa będzie się rozwijała, Ty się sprzedasz najlepiej. Im dłuższa jest rozmowa, tym bardziej możesz pokazać siebie. Im krótszą przeprowadzi ktoś z Tobą rozmowę i nie zechce jej wydłużać, to Ty nie będziesz mógł pokazać, dlaczego warto zatrudnić właśnie Ciebie. Jeżeli kompletnie nie wiecie co, nie macie żadnego pomysłu, nie macie w swojej kolekcji nic takiego, co naprawdę jakoś mogłoby wpłynąć na drugą stronę, nie macie też takiej wiedzy, to zawsze wybierajcie zapachy, za które dostajecie miliony komplementów. Tylko nie jeden się przytrafił Wam jakiś komplement, a wręcz bardzo często jest tak, że ktoś Was zaczepia, pyta się, jaki to zapach, albo wie, jaki to zapach i mówi przepięknie, Pani pachnie, czy Pan pachnie. Chodzi o tutaj przedstawiciel, na przykład Angel z Muglera, podstawowa wersja. On jest strasznie komplementogenny i o takie zapachy warto zahaczać wtedy. To jest taki bezpieczny zapach, jak nie wiecie co. Super bezpiecznym zapachem będzie moim zdaniem róża podana na trochę mydlany sposób. Ja tu akurat mam Lancôme Absolu Rose or Die, ale jeżeli Wy macie na przykład w swoich zasobach Chloe by Chloe, to tamte to są strasznie mydlane, te nie aż tak. Tu jednak czuć jeszcze inne rzeczy. On nawet bardziej jest kremem do twarzy niż mydlany tak naprawdę. Ale każda forma podania róży mydlana bądź zapachy czystości rewelacyjnie Wam się sprawdzą. Dlatego ten Massimo jest też idealny. Dlatego, że zrobicie wrażenie bardzo schludnie przygotowanych ludzi i skoro, wiecie, to jest tak, jeżeli ktoś odbierze Was jako takich czyścioszków, pięknie wyprasowana koszula, wszystko wyprane, pachniecie czystością,
to w głowie rodzi się taki, kurczę, poukładana osoba, to się sprawdzi, będzie super. Także jeżeli byście chcieli wypaść najbezpieczniej jak się da, czyli nie pokazywać siebie zapachem, ale pokazać to, ile włożyliście wysiłku w ubiór, w przygotowanie się, w ubranie się, to takimi zapachami to zrobicie i one naprawdę są bezpieczne. Uważam też, że takim bardzo dobrym zapachem na rozmowę, naprawdę bardzo dobrym, jest Ferragamo Fiamma. On jest po prostu ułożony w taki sposób tkaninowy wręcz, że też zrobi bardzo pozytywne wrażenie. Odbiór jego, powiem Wam, że na zewnątrz jest genialny. Ja się tego nie spodziewałam, ale jak wiecie, miałam ten zapach wyciągnięty na czerwiec i po prostu ten zapach robił mega robotę i spotyka się z bardzo dobrym odbiorem ogółu, także jest to zapach jak najbardziej bezpieczny i też w jakiś sposób ukazujący Was na takiej rozmowie. Jeżeli ktoś kocha wanilię i jakby nie ma nawet za bardzo innych zapachów, cała jego kolekcja zapachów to są głównie jakieś waniliowce, to musicie się troszeczkę zastanowić, jakie te waniliowce macie w swojej kolekcji. To nie mogą być czyste waniliowce. Ja na przykład mam takiego waniliowca, którym jest Birkholz Morning in Milano, który świetnie się nada, dlatego że on jest właśnie taki poranny, taki rześki. Jest to wanilia, którą czuć, ale która jest bardziej świeża. To jest jedyny waniliowiec, który jest odbierany jako zapach taki owocowo-świeży, wiosenny przez resztę. Dlatego jest bezpieczny, on nikogo nie skrzywdzi, nie ma nigdy negatywnego odbioru osób trzecich. Nigdy się nie spotkałam, żeby komuś on nie pasował i nigdy nikt nie powiedział, że on jest brzydki. Nawet jeżeli chodzi o osoby, które wanilii nie znoszą. To jest strasznie kompromisowy zapach i jeżeli Wy kochacie wanilię, to te wanilie tu czuć zdecydowanie. Natomiast cała reszta już może ten zapach odebrać jako coś letniego, świeżego, porannego. Dokładnie jak on się nazywa. Taka beza w słońcu. Siedzisz sobie rano w jakiejś kafejce, jesz pyszną, owocową bezę. Ale naprawdę jest odbierany mega pozytywnie. To jest w ogóle całe clue też, że musicie wybierać zapachy, o których nikt nie powiedział nigdy nic negatywnego, ani że jej głowa boli od tego zapachu. No, generalnie to, co zaobserwowaliście, jak nosicie zapachy, przyda Wam się przy wyborze perfum do pracy. Możecie bardzo bezpiecznie iść w Aqua Alegoriam Forte Mandarinen Basilic, dlatego że zapach mandarynek i ta świeżość, która tu jest, ogromna świeżość, spotka się z bardzo dobrym przyjęciem osoby, która będzie z Wami tę rozmowę przeprowadzała. Będzie jej miło z Wami siedzieć, bo tak jak cały czas Wam powtarzam, zróbcie zapachem tak, żeby ta rozmowa mogła trwać jak najdłużej. Nie próbujcie nigdy rozmów o pracę skracać. Dużo starajcie się mówić i starajcie się opowiadać wręcz, dlatego że im więcej ktoś z Wami czasu spędzi jeszcze w tak miłym, zapachowym towarzystwie, tym większe są szanse na to, że Was zatrudni. A jak zacznie już z Wami na koniec żartować i się wkręci w rozmowę, sam zacznie coś opowiadać, to praktycznie tę pracę macie w garści. Takim też bezpiecznym zapachem jest zdecydowanie Barenia Hermesa. Zdecydowanie jest to super bezpieczny zapach, który projektuje, ale nie za mocno i który jest bardzo trwały. Jak widzicie, no wszystkie te propozycje wokół tego krążą. Jest to zapach
idealny moim zdaniem, jest odbierany raczej jako coś bardziej owocowego, więc, ale bardzo takiego moim zdaniem lekkiego, no to nie jest herba pura, natomiast jest odbierany bardzo jako zapach kobiecy, wręcz momentami sensualny i jest to zapach, który na niektórych działa wręcz jak magnes, dosłownie, więc no, jeżeli chcecie kogoś przyciągnąć, to Barenie możecie założyć. Ja jeszcze tu wybrałam tak naprawdę 3 i hurtem Wam pokażę. Może być Michael Kors Wanderlust. Jeżeli ktoś nie ma nic innego za bardzo, bo na przykład ma tylko ten zapach i no nie używa, nie ma jakiejś kolekcji rozbudowanej, to on się nada. Jeżeli ktoś ma w kolekcji też Dolce & Gabbana Q, jak najbardziej się nada. On bardzo ludzi do siebie przyciąga. Nieraz Wam mówiłam, że jest to zapach, który jest bardzo dobrze odbierany przez otoczenie i naprawdę przyciąga do siebie innych. I uważam, że to już jest najbezpieczniejsze, co też możecie zrobić, chociaż no najbezpieczniejsze to są te zapachy czystości, tak? Ale to jest taka propozycja, którą myślę, że ogrom ludzi może mieć. Ja akurat tu pokazuję Wam Nuit d'Egypte, ale to nie musi być Nuit d'Egypte, to może być po prostu Chloe Nomade. To jest naprawdę, będzie coś bezpiecznego i to jest coś bardziej może dla osób, które chcą pokazać klasę, chociaż to jest takie sporne, nie należy się na spotkaniach wywyższać, nie należy się na takich spotkaniach zachowywać w sposób nonszalancki. Im będziecie bardziej, nie wiem czy wyluzowani, bo tak za mocno wyluzowanym też nie można być, to trzeba wszystko wypośrodkować. Im bardziej będziecie ludzcy i tacy w miarę normalni, na ile jesteście w stanie w tak stresującej sytuacji, tym lepiej po prostu wypadniecie. Także to by były moje propozycje. Bardziej też chciałam Wam pokazać rodzaje zapachów i po prostu po tym, co Wam powiedziałam, dobierzcie to, co macie w kolekcji. Jeżeli nie, to warto chociaż w jeden taki zapach bezpieczny totalnie się zaopatrzyć na wypadek właśnie jakichś rozmów kwalifikacyjnych. Bardzo też, czy nawet stażowych. Chciałam całe swoje doświadczenie życiowe, wszystko usiąść i przemyśleć, jak to w moim życiu było, kiedy przeprowadzałam te rozmowy, kiedy ich było po prostu ogrom. W dużym procencie decydował o tym zapach, słuchajcie, tej danej osoby. Ja mam nadzieję, że Wam, którzy szukacie pracy, pomogłam, że wiecie, jak się w tym poruszać przynajmniej. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Do następnego, kochani, i buziaczki. Pa!